Cześć, witamy w Szorcie Nerd Management. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski. A ja Paweł Rykowski. Słuchaj Paweł, mam dzisiaj do Ciebie pytanie. Przyszedł do mnie pracownik i powiedział, że chciałby zarabiać 30 tysięcy miesięcznie. Na rękę. Co mam mu odpowiedzieć? Każdy z nas chciałby zarabiać dużą kasę. No więc powiedz mi, co zrobić, żeby taką kasę zarabiać? Więc słuchajcie, przede wszystkim pierwsze pytanie, czy to jest możliwe? Jeżeli jest to możliwe, a z reguły jest to możliwe, już Wam wyjaśnię dlaczego. Ponieważ każdy pracownik, każda osoba w firmie, która pracuje, może tak naprawdę zarobić tyle, ile chce, pod jednym tylko i wyłącznie warunkiem. Jeżeli na siebie zarobi na firmę i przyniesie wystarczająco dużo korzyści, które pokryją tą wypłatę. Więc teraz skupmy się na tym. Policzmy. Mamy 30 tysięcy netto. No to teraz pracownika trzeba uświadomić, więc jeżeli on widzi tylko to, co dostaje do siebie na konto i to jest według niego wszystko to, co wy jako pracodawcy płacicie, nie. Czy wasi pracodawcy płacą, to nie jest wszystko, bo 30 koła na rękę netto, pomyślmy, to jest kwota netto, więc do tego doliczamy ZUS. Do tego doliczamy podatek. Przy tej kwocie wpadacie już w drugi próg podatkowy, czyli to już nie będzie 17%, a 32%, albo w zależności od tego, jak obecnie, kiedy to oglądasz, jakie są progi podatkowe w Polsce, ale na pewno już nie będziesz płacić tego podatku małego, więc dużo więcej podatków, dużo więcej ZUS-u, bo ZUS też jest procentowy. Wszystkie koszty dodatkowe, które wchodzą w skład tego, co twój pracodawca musi zapłacić, do tego wszystkiego typu PPK i tak dalej, więc ta kwota wynosi już nie 30 netto dla ciebie do rączki, ale ponad 42, prawie 42,5 tysiąca. I żeby było śmiesznie, to nie jest wszystko. To, co to jest kwota brutto, którą ewentualnie, jeżeli wygrzebiesz od HR-ów pasek swojej wypłaty, tam zobaczysz wyszczególnione, co się składa i gorąco ci polecam, żeby każdy pracownik każda osoba w twoim teamie wiedziała o tym, z czego się składa jego wypłata. I jest jeszcze drugie dno tutaj, bo przecież prowadzenie biznesu w Polsce to nie jest rzecz, która jest prosta i taka oczywista, ponieważ poza tym, co mamy w kwocie brutto, mamy jeszcze koszty pracodawców. Więc koszt takiego pracownika, który przyszedł, Krzysiek, do ciebie na te 30 tysięcy na rękę, to nie chce tak naprawdę 30 tysięcy, tylko finalnie to jest ponad 51 tysięcy, które ty jako szef musisz za niego wypłacić. Fajnie brzmi? No, to całkiem nieźle. No to skąd mam wziąć tę kasę? A powiedz mi, czy ktokolwiek z twoich ludzi w tej chwili wie, poza mną, bo ja to liczę od lat, i czy ktoś wie, ile tak naprawdę to jest? Jak w ogóle są twoje opinie? Spotkasz się z ludźmi i wiedzą, ile to jest netto, brutto, jakie są koszty pracodawcy, czy jednak niekoniecznie? No różnie, zależy. Niektórzy faktycznie bardzo skrupulatnie to liczą i wiedzą, niektórzy nie, więc no, zgadzam się z tym, co mówisz, że to jest warto, żeby to wiedzieć, żeby się orientować po prostu, ile ten przedsiębiorca musi wyłożyć kasy na ciebie. Dokładnie. I teraz patrz, jak taki pracownik może dostać te swoje 30 tysięcy netto na rękę? Po pierwsze, kiedy on już wie, że te 30 tysięcy to nie jest 30 tysięcy, a to jest 50, ponad 50 tysięcy, kiedy sobie to przemnoży przez rok, czyli mamy 12 miesięcy, no to już nam się robi grubo ponad 500 000 na takiego człowieka. Nie? Czyli już te kwoty zaczynają tutaj wyglądać grubo, no bo to mamy powiedzmy te 600 tysięcy, nie, tak w zaokrągleniu. I teraz, żeby taki człowiek mógł na siebie zarobić, to chodzi tutaj pewnego rodzaju wykres, ja wam tutaj wkleję, jak to wygląda, czyli break-even. Break-even to jest w nomenklaturze ekonomicznej, w nomenklaturze startupów moment, kiedy biznes na siebie zaczyna zarabiać i możemy go przełożyć do tego, że pracownik też na siebie musi zarabiać, ponieważ kiedy pracownik zaczyna pracę, to pracodawca w niego inwestuje. Jego produktywność jest właściwie tutaj na dnie zerowa i dopiero powoli sobie gdzieś tam rośnie, się uczy z czasem, ale my cały czas płacimy, nie? To jest bardzo ważne. My cały czas płacimy te 50 koła miesięcznie, bo nie ma litości, czy się pracuje, czy się nie pracuje, czy biznes otwarty, czy zamknięty, wszystkie ZUS-y, podatki trzeba płacić, więc te koszty cały czas są i liczymy 50 każdy miesiąc, 50 koła. I teraz patrzymy na to, jaką wartość ten człowiek przynosi, co tak naprawdę generuje. Czy
jego praca daje realne efekty, które będą dziesięciokrotną, tak mniej więcej można przyjąć. Jeżeli pracownik jest w stanie wygenerować zysk lub oszczędności, które będą dziesięciokrotnością danej kwoty od momentu, kiedy zarobi już na siebie, bo to nie jest tak, że przyjdziesz do firmy, zarobisz, ja chcę 30 koła i dostaniesz te 30 koła, chyba że naprawdę reprezentujesz taki poziom i potrafisz zrobić bardzo duży obrót w bardzo szybkim czasie, co no nie jest proste i to nie jest zdecydowanie dla każdego. Po pewnym czasie, kiedy ty wejdziesz do firmy, nauczysz się, więc już dojdziesz do tego zera, wiesz już jak to wszystko działa, zaczynasz być produktywny. Dla niektórych, Krzysiek, jak to wygląda z twojej perspektywy, kiedy ludzie zaczynają być produktywni? No to bardzo zależy od wielu czynników, bo na samym początku zdecydowanie jest ten czas wdrożenia, kiedy czasem to i bywa i 2, i 3 miesiące, czasem pół roku, że ktoś osiąga pełną taką wydajność. W przypadku juniorów oczywiście to trwa dłużej, no bo oni się dopiero uczą. To jest takie trochę przedłużenie nauki, przedłużenie szkoły, więc oni osiągają tę pełną produktywność trochę później. I to jest zresztą też coś, co staramy się oceniać na rozmowie rekrutacyjnej, czyli możemy trochę więcej zapłacić tym osobom, co do których widzimy, że szybciej osiągną tę produktywność, no a trochę mniej jesteśmy zdecydowani zapłacić osobom, gdy widzimy, że chwilę im zajmie, żeby wejść na ten próg, o którym mówisz. Dokładnie, więc jak widzicie, z mojej perspektywy to też jest około pół roku takiej pełnej produktywności, więc to nie jest tak, że te pół roku znaczy, że już jestem na break-even. Te pół roku to tak naprawdę wychodzi się z dziury, wchodzi się na płaskowyż i dopiero teraz przychodzi czas, żeby zacząć zarabiać na siebie, bo już wiadomo jak, już jest się wdrożonym w systemy, jak te systemy się tworzy, jak z nimi pracuje, jak one działają. Dzięki temu można zacząć tą wartość dostarczać. I teraz nie dość, że trzeba dokopać się i wypracować, zwiększyć swoją produktywność do tego stopnia, żeby dostarczać efekty za to, żeby dojść do zera, czyli dojść do tego break-even, to jeszcze trzeba spłacić kredyt, który tak naprawdę wzięło się u tej firmy przez ten cały okres wdrożenia, no bo pierwsze pół roku, a my płacimy cały czas, więc to wszystko trzeba spłacić. I dopiero od momentu, kiedy wychodzicie na zero, musicie wygenerować zyski z waszej pracy waszego zespołu, które będą naprawdę 10, to co wy chcecie zarobić razy 10, czyli jeżeli wy chcecie mieć 30 000 netto na rękę, to jest 600 000 łącznie kosztów dla firmy w ciągu roku, nie? Tylko i wyłącznie na waszą wypłatę, to musicie wygenerować wartość, która albo w formie oszczędności, albo w formie zysków, no bo to są dwie strony medalu. Może macie jakieś procesy, czy aplikacje, czy rzeczy, które możecie usprawnić i zredukować koszty, lub z drugiej strony możecie stworzyć coś nowego, zmienić jakieś procesy, wykorzystać eksperymenty, o których mówiliśmy w ostatnim shorcie, które przynoszą faktycznie rezultaty i przyniesiecie do firmy z waszej własnej pracy obrót na poziomie 6 milionów w skali roku. I jest to jak najbardziej do zrobienia i za tym idzie konkretny plan, bo wtedy to nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, ja chcę 30 koła na rękę. No to, że chcę, to sobie chcieć mogę i chcę. I Krzysiek bardzo dobrze o tym wie, że ja chcę, ale ja wiem, co muszę zrobić. Czyli ja muszę wygenerować wartość dla firmy, która w skali roku przyniesie co najmniej te 6 milionów tylko i wyłącznie z mojej pracy. Mówimy teraz dalej, kiedy mówimy o pracy zespołu, no to trzeba doliczyć jeszcze koszty zespołu i wtedy ta kwota robi się odpowiednio większa. Więc Krzysiek, podsumowując, kiedy chcesz powiedzieć i zadbać o takiego pracownika, który chce o te 30 koła, po te 30 koła przyjść, po prostu pokaż mu długą drogę, bo to nie jest krótka droga. To nie jest krótka droga. Jak widzicie, samo wdrożenie, samo dojście do opłacalności, później zaczęcie zarabiania, później stworzenie w ogóle tego planu i wygenerowanie tych korzyści, to potrwa lata. Spokojnie, potrwa to lata i to jest zdecydowanie maraton, a nie sprint. Więc kiedy pokażesz pracownikowi taką drogę, pokażesz mu, na co składa się w ogóle ta jego wypłata, to wtedy on zacznie rozumieć, jak to działa, ile musi przynieść, ile musi wygenerować i wtedy zacznie kombinować i robić plan. No bo to on musi. Świetnie, dzięki. To jest dobra porada. Wyślę mu ten filmik. I wy też możecie wykorzystać ten filmik w takich sytuacjach. Bardzo wam dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego shorta.
i do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień we wtorek. Cześć! Cześć!